Czy warto jeszcze uczyć się języków w czasach galopującego rozwoju sztucznej inteligencji? Nazywam się Konrad Jerzak-Weldobosz i w dzisiejszym językowym spacerze spróbuję odpowiedzieć na to właśnie pytanie. Dam Ci jeden ważny powód, dla którego nauka języków wciąż ma sens, mimo że niedługo komputery pewnie będą nam wszystko tłumaczyć w czasie rzeczywistym. Opowiem Ci tutaj krótką historię z mojej pracy. Kiedyś pracowałem w dużej korporacji i mieliśmy zespół odpowiedzialny za Amerykę Południową, więc były w nim osoby mówiące po hiszpańsku, po portugalsku i był też chłopak z Chile. I generalnie ja wtedy mówiłem bardzo dobrze po portugalsku i rozumiałem hiszpański, więc nasze spotkania zespołowe odbywały się właśnie najczęściej po hiszpańsku, ewentualnie ja mówiłem po angielsku, ale gdy ludzie mówili po hiszpańsku, ja wszystko oczywiście dobrze rozumiałem. I teraz wydarzyła się ciekawa sprawa. W ogóle jesteśmy teraz pod Zielonkowskim stadionem. Tutaj grają Orły Zielonka. Opowiem może kiedyś jeszcze moje historie piłkarskie, bo one są bardzo, bardzo ciekawe. Ale wracając, ja byłem odpowiedzialny za ten zespół, byłem przełożonym i pamiętam z tym Chilijczykiem, z Juanem rozmawialiśmy po angielsku, ale widziałem, że była tam pewna bariera. Ja wówczas rozumiałem trochę hiszpański, bo uczyłem się go odrobinę, ale porzuciłem jego naukę po tym, jak mój nauczyciel na studiach powiedział, że musicie wybrać albo hiszpański, albo portugalski. Ale była to dziwna sytuacja, bo nauczyłem się portugalskiego i mój hiszpański także się podciągnął, ale podciągnął się bardziej, jeśli chodzi o rozumienie ze słuchu, a nie jeśli chodzi o mówienie. Nie byłem w stanie za dużo powiedzieć, ale pomyślałem sobie, kurczę, a może by tak jednak spróbować zrobić trochę na złość mojemu nauczycielowi i pokazać, że nie miał racji i pouczyć się troszeczkę też hiszpańskiego. Więc zabrałem się za naukę i pamiętam, powiedziałem Juanowi pewnego dnia, słuchaj, od dzisiaj mówimy po hiszpańsku. On był w szoku, że nagle zacząłem tak szybko mówić, ale nie wiedział, że ja ten język poznawałem dużo wcześniej trochę, więc była to kwestia przypomnienia sobie, uporządkowania, dodania nowych słówek, wyrażeń do mojej głowy. I zauważyłem jedną ciekawą rzecz. Gdy przeszliśmy na hiszpański, mój znajomy z pracy z Chile zupełnie się zmienił. Zaczął zachowywać się zupełnie inaczej. Przestał być bardzo formalny. Gdy mówił po angielsku, zachowywał się bardzo poważnie, był bardzo, być może zestresowany, prawda, bo mówił w obcym dla siebie języku. Podczas gdy przeszliśmy na hiszpański, nagle zaczął rozmawiać ze mną bardzo naturalnie. Nawiązaliśmy dużo lepszy kontakt. I przetestowałem wówczas słowa Nelsona Mandeli, który powiedział, że jeśli mówisz do kogoś w języku, który on rozumie, to docierasz do jego głowy, a jeśli mówisz w jego ojczystym języku, to docierasz do jego serca. I rzeczywiście jest to duża prawda, gdy ludzie mówią w języku, który jest nam bliski, zupełnie inaczej z nimi się nam rozmawia. To jest bardzo ciekawe zjawisko i myślę, że sztuczna inteligencja nie będzie w stanie tego nam zastąpić, bo to są naturalne ludzkie odczucia, których komputer chyba nie będzie w stanie, przynajmniej w najbliższym czasie, przejąć. Więc wydaje mi się, że jeśli chcecie mieć lepszy kontakt z innymi ludźmi, którzy mówią w innych językach, to powinniście uczyć się właśnie języków, którymi oni na co dzień się porozumiewają. Jest to bardzo ważne, bo bez tego bardzo ciężko jest nawiązać taki prawdziwy kontakt, rzeczywiście zrozumieć tych ludzi, którzy w tych językach się porozumiewają. Więc tutaj moja rada jest taka, nie przejmujcie się tym, że sztuczna inteligencja się rozwija. Ona daje nam mnóstwo narzędzi do tego, byśmy jeszcze lepiej uczyli się, jeszcze skuteczniej uczyli się języków, ale niekoniecznie zupełnie odbierze nam przyjemność z nauki. Także uczcie się języków, nie przejmujcie się tymi rzeczami, bo zobaczycie, że będziecie w stanie dzięki nim otworzyć drzwi, które normalnie pozostawałyby zamknięte. A jeśli się zgadzacie z tym, o czym właśnie powiedziałem, jeśli myślicie, że nauka języków ma sens,
koniecznie zalajkujcie to wideo i zasubskrybujcie nasz kanał, bo w kolejnych odcinkach będzie działo się naprawdę dużo ciekawego. Także pozdrawiam Was serdecznie, ale jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, że jest jeszcze inny powód, dla którego warto uczyć się języków i opowiem w nim w kolejnym wideo, które nagram za chwilkę. I na koniec ważna informacja. Nie uczcie się słówek, uczcie się zdań.